Serduszka wielkanocne z zajączkami. Można zrobić samemu, można i z dzieckiem. Mnie się spodobały, mam nadzieję, że i Wam skradną serce. Zestaw, który można kupić w naszym sklepie, składa się z serduszka i zajączka. A jeżeli ktoś ma kaprys, żeby serduszko było dwustronne, to po prostu można dokupić drugiego zajączka. Wszystkie linki do produktów jak zwykle znajdziecie pod filmem, a ja zaczynam od wersji Eko. To jest lazur, czyli taka szlachetna bejca, która po wyschnięciu już się nie rozmazuje. Polecam, bo produkt jest super, ale jeżeli nie macie, to zamiast lazuru można użyć zwykłej bejcy albo farby akrylowej. Mój lazur jest w kolorze orzechowym. Drugi zestaw farbą akrylową prawie na biało, czyli farba biała i odrobinkę szarej. Ale jeżeli macie ochotę, to możecie użyć czystej bieli albo zabarwić ją delikatnie bejcą lazurową. Po wyschnięciu delikatnie wszystkie części przeszlifowuję papierem ściernym. Do postarzenia najlepszy na świecie jest pędzelek szczecinowy. Nabieram na niego odrobinę lazuru, wycieram o ręcznik, a następnie takim praktycznie czystym pędzelkiem zaczynam brudzić brzegi. Można przybrudzić odrobinę, można postarzyć dużo mocniej. Ostatecznie efekt i tak zależy od Was. Ja zrobiłam 2 przeloty, czyli przyciemniłam brzegi, pomyślałam, że trochę za jasno i przeleciałam brzegi jeszcze raz. Na tym serduszku będzie przyklejony brązowy zajączek. Ale ten biało-szary musi zostać postarzony w ten sam sposób, żeby pasował do kompletu. Serduszko brązowe postarzam dokładnie w ten sam sposób. Pędzel szczecinowy, biała farba akrylowa i dokładnie ta sama technika postarzania brzegów, czyli technika suchego pędzla. Zajączka także rozjaśniam, ale dodatkowo rozjaśniam mu środek buzi oraz uszka. Jeżeli efekt ma być mocniejszy i na przykład podobają Wam się plamy w jasnym kolorze, to możecie rozwodnić farbę. Efekt będzie dokładnie taki. Zestaw pomalowany i teraz wszystkie części pomaluję jeden raz lakierem akrylowym matowym. Za chwilę będę robiła kropeczki i jeżeli nie polakierowałabym serduszka z lazurem, to zamiast kropek mogłyby mi powstać brzydkie plamki, ponieważ drewno wchłonęłoby farbę. A z wyschniętego lakieru, nawet jeżeli coś mi nie wyjdzie, to bez problemu to wytrę. Kropeczki można zrobić na przykład dłutkiem kulkowym, a ja jak zwykle używam wykałaczki z tępym końcem. Po prostu zamaczam, odbijam. W tym projekcie zamiast robić kropeczki możecie odbić pieczątki albo szablon, to będzie świetnie wyglądało, ale ja mam fioła na punkcie kropeczek, więc są kropeczki. Na białym sercu kropeczki brązowe, a na brązowym białe, czyli mamy komplecik. Do ozdabiania króliczków przyda się mazak do płyt CD. Nie za gruby, 0,4-0,6 mm. Możecie go kupić chyba w każdym sklepie elektronicznym albo u nas w sklepie inspirello.pl. Namaluję nim buźkę oraz szef wokół zajączka. A jeżeli mazaka nie macie, to można się po prostu pomęczyć cienkim pędzelkiem i farbą akrylową. Zajączek biały, zajączek brązowy, a rodzinka prezentuje się tak. Niby wszystko gotowe, ale przede mną jeszcze bardzo ważne pytanie, którą kokardkę wybrać. I to wcale nie są żarty, ja jestem śmiertelnie poważna, ponieważ uważam, że takie dodatki naprawdę robią robotę. I czasami nawet przeciętna praca z dobrze dobranymi dodatkami wygląda jak $1 000 000. Serduszka w kolorach Eko gotowe, a teraz przechodzę do wersji kwiatowej. Po pierwsze serduszka i zajączki maluję na biało farbą akrylową matową dwukrotnie. A kwiatuszki, które zaraz przykleję, znajdują się na serwetce. Są przepiękne, delikatne i pastelowe. Jak zawsze w deku używamy tylko jednej górnej warstwy serwetki. Serduszka przemalowałam na biało, kwiatki są na idealnie białym tle. Więc obojętnie jak wytniemy albo jak wyrwiemy kwiatuszki, to zawsze będzie wyglądało dobrze. Używam kleju do dekupaż i smaruję serwetkę klejem wyłącznie od góry. Jeżeli ktoś bardzo chce, to serwetkę można od razu dociąć do kształtu serduszka, ale według mnie nie ma to sensu. Łatwiej to zrobić dokładnie w taki sposób, czyli serwetka zwisa mi naokoło serduszka i ja się tym nie przejmuję. Ponieważ te zwisy zostawiam do wyschnięcia, a gdy wyschną bez problemu, idealnie obszlifuję je papierem ściernym. I teraz jeden raz przeciągam serduszko lakierem akrylowym matowym.
Kolejnym etapem ozdabiania będzie cieniowanie brzegów. Potrzebna jest do tego niebieska farba akrylowa oraz pędzelek gąbkowy. Farby na gąbeczce musi być bardzo mało, dzięki temu stworzycie ładny cień, a nie brzydkie plamy na brzegach serduszka. Jeżeli macie ochotę, a ja mam, to serduszko można pochlapać. Zajączek może zostać biały, ale jeżeli macie ochotę, to można go pomalować na któryś z kolorów pasujących do kwiatków na serwetce, czyli na pastelowy błękit lub pastelowy róż. Wszystkie elementy są już gotowe i prezentują się tak. Moje serduszka są dwustronne, z jednej strony eko, a z drugiej kwiatuszki. A rodzina zajączków prezentuje się tak. Jak zwykle moment zastanowienia, lepiej tak, czy może lepiej tak. No i takie bezstresowe decyzje to ja naprawdę lubię. Całość sklejam klejem na gorąco i rodzinka serduszkowych zajączków prezentuje się tak. Bardzo łatwy projekt i myślę, że może dużo załatwię na nasz kanał, ale cóż poradzę, że ja bardzo lubię takie proste projekty. Coś mi się wydaje, że muszę się wreszcie w tym roku zebrać do kupy i zrobić coś ambitniejszego. A na dzisiaj już dziękuję za uwagę. Wszystkie produkty, które pokazałam w filmie, możecie kupić w naszym sklepie, czyli w sklepie inspirello.pl. A listę użytych produktów w tym filmie znajdziecie w opisie filmu, czyli pod tym wideo. A jeżeli tak jak ja uważacie, że można żyć bez deku, ale po co się tak męczyć, zapraszamy na naszą grupę na Facebooku. Link do niej także znajdziecie pod filmem. Dziękuję wszystkim za uwagę, zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.